Norma i metryka w przestrzeni euklidesowej oraz różnice między normą i metryką znaną z przestrzeni metrycznych. Norma i metryka to blisko ze sobą związane pojęcia, którymi posługujemy się zarówno na algebrze liniowej, jak i na analizie matematycznej. Przygotowana przez nas prezentacja ma na celu przybliżenie ich znaczenia oraz wskazanie prostego sposobu na ich rozróżnienie, ponieważ jak się dowiemy, nie są to pojęcia stosowane zamiennie. Na co dzień rzadko zastanawiamy się nad tym, czy coś tak oczywistego jak odległość też ma swoją definicję. Nie oznacza to, że nasze umysły nie potrafią być do pewnego stopnia elastyczne. Przynajmniej wtedy, gdy problem dotyczy przestrzeni dwu- lub trójwymiarowej. Patrząc na plan miasta bez większego zastanowienia, ograniczymy się do wyboru ulic prowadzących od jednego skrzyżowania do drugiego, mimo że na mapie zwyczajnie połączylibyśmy dwa wybrane punkty odcinkiem najkrótszym z możliwych. Posługując się słownictwem fizycznym, moglibyśmy powiedzieć, że odmierzone za pomocą linijki przemieszczenie nie zawsze będzie się równało przebytej drodze. Wszystko dlatego, że drogę można obliczyć na więcej niż jeden sposób. I właśnie tutaj kluczowe okazuje się pojęcie metryki, czyli funkcji przypisującej parze punktów nieujemną liczbę rzeczywistą, którą rozumiemy jako odległość między nimi. Zdefiniowane zostały 3 warunki, które należy sprawdzić, aby dowiedzieć się, czy dane wyrażenie jest metryką. Według pierwszego z nich odległość równa się 0 wtedy i tylko wtedy, gdy wcale nie ruszymy się z miejsca, czyli punkt x jest równy punktowi y. Nie ma też znaczenia, który punkt przyjmiemy za startowy, ponieważ w obie strony zmierzymy tę samą odległość, więc d od xy równa się d od yx. Dalej, dodając na trasie przystanek pośredni, czyli dowolny trzeci punkt z, przez który także chcemy przejść, możemy najwyżej wydłużyć sobie drogę albo wcale nie zmienić jej wartości. To uproszczona interpretacja trzeciego warunku, czyli nierówności odpowiadającej nierówności trójkąta. Oto definicja niektórych metryk. Metryka euklidesowa jest dla nas zdecydowanie najbardziej intuicyjna, ponieważ to do niej jesteśmy przyzwyczajeni, chociaż rzadko zastanawiamy się nad jej dokładną definicją. Nie oznacza to jednak, że pozostałe definicje nie są równie trafne. Inną metryką jest na przykład metryka maksimum. Jako odległość przyjmujemy w niej największą spośród wartości bezwzględnych z różnic współrzędnych na tych samych osiach układu. Metryka taksówkowa, czyli inaczej metryka Manhattan, to właśnie ta metryka, której może odpowiadać plan miasta. Zakłada ona, że poruszamy się wyłącznie wzdłuż osi i jako odległość uzyskujemy sumę otrzymanych w ten sposób odcinków. Następna, metryka dyskretna, dopuszcza jedynie dwie możliwości. Przyjmujemy 0 w przypadku, gdy punkty są sobie równe, natomiast 1, gdy się od siebie różnią. Kolejna metryka opiera się na metryce euklidesowej. Aby obliczyć odległość w metryce kolejowej, najpierw należy sprawdzić, czy dwa punkty są współliniowe ze sobą oraz zerem. Jeśli ten warunek jest spełniony, obliczamy po prostu metrykę euklidesową. W przeciwnym wypadku punkt zerowy stanowi węzeł i tylko z niego jesteśmy w stanie trafić do docelowego punktu w przestrzeni. Oznacza to, że najpierw obliczamy DE od x0 oraz DE od y0, a następnie je sumujemy. Ostatnia została opisana metryka rzeki zdefiniowana dla przestrzeni dwuwymiarowej. Jako pierwsze należy sprawdzić, czy oba punkty posiadają tę samą pierwszą współrzędną. Jeśli tak, jako wynik przyjmujemy dzielący je odcinek. Jeśli nie, traktujemy jedną z osi, np. oś o x, jako rzekę, wzdłuż której możemy się poruszać. Sumujemy 3 odcinki. Najpierw prowadzący do rzeki, następnie prowadzący na wysokość odpowiedniej współrzędnej, a na koniec ten, którym docieramy do wybranego punktu. Pamiętamy przy tym, że odcinek pokonany wzdłuż rzeki jest prostopadły do pozostałych. Najpopularniejsza z metryk, czyli metryka euklidesowa, ma wiele zastosowań. Dzięki temu, że uwzględnia różnice odpowiednich współrzędnych podniesione do kwadratu, jest bardzo czuła na duże odchylenia w danych, co czyni ją idealną do wykrywania wyraźnych różnic w modelach statystycznych. Jest fundamentem działania niektórych algorytmów sztucznej inteligencji, np. algorytmu K najbliższych sąsiadów. Systemy sztucznej inteligencji używają metryki euklidesowej w celu obliczenia podobieństwa między obiektami.
Algorytmy służące do rozpoznawania twarzy lub głosu zamieniają dane na wektory z przestrzeni Rn i obliczają odległość między nimi. Im ta odległość jest mniejsza, tym większe podobieństwo danych. Zaprezentujemy przykład obliczania odległości w metryce euklidesowej. Różnice odpowiadających sobie współrzędnych podnosimy do potęgi drugiej i sumujemy, a całość umieszczamy pod pierwiastkiem kwadratowym. Liczba składników sumy pod pierwiastkiem jest równa wymiarowi danej przestrzeni. Aby teraz móc przejść od metryki do normy, należy upewnić się, że metryka posiada strukturę liniową i możliwe jest skalowanie odległości przez dowolną liczbę rzeczywistą. Jeśli jest niezmienna względem przesunięć, czyli d od xy równa się d od x minus y0, to normę wektora x definiujemy jako d od x0. Drugą z dostępnych dla nas ścieżek jest wyznaczenie normy za pomocą iloczynu skalarnego w przestrzeni unitarnej. Robimy to poprzez wyciągnięcie pierwiastka z iloczynu wektora pomnożonego przez siebie. Wówczas metrykę definiujemy jako normę z różnicy dwóch wektorów, którą można też rozpisać za pomocą iloczynu skalarnego. Standardową normą jest norma euklidesowa, którą interpretuje się jako długość wektora w przestrzeni Rn. Aby obliczyć normę euklidesową, trzeba znać współrzędne danego wektora. Po podstawieniu ich do podanego wzoru otrzymamy nieujemną wartość. Jeśli rozumiemy współrzędne wektora jako współrzędne punktu, wówczas długością wektora jest de facto odległość tego punktu od punktu zerowego. Tak zdefiniowana norma spełnia następujące własności. Jest nieujemna i tylko wektor zerowy ma długość 0. Można ją skalować, mnożąc wektor przez współczynnik rzeczywisty. Spełnione są nierówność Cauchy'ego-Schwarza, nierówność trójkąta oraz odwrotna nierówność trójkąta. Zachodzi też przedstawiona równość dla iloczynu skalarnego. W przypadku normy euklidesowej rachunki nie są zbyt skomplikowane. Należy podnieść każdą ze współrzędnych do kwadratu, a następnie wyciągnąć pierwiastek z ich sumy. Warto jednak wspomnieć, że licząc kwadrat normy uprościmy zapis podczas obliczeń. Wtedy na końcu, gdy chcemy już uzyskać normę w potędze pierwszej, nakładamy pierwiastek. Norma i metryka różnią się przede wszystkim zakresem stosowania i wymaganą strukturą zbioru. Norma mierzy długość wektora względem początku układów współrzędnych. Zmiana skali wektora proporcjonalnie zmienia jego normę bez względu na znak współczynnika. Metryka natomiast jest pojęciem szerszym. Nie wymaga struktury wektorowej ani istnienia elementu zerowego. Definiuje jedynie odległość między dwoma dowolnymi punktami należącymi do zbioru. To zestawienie pozwala na szczegółowe porównanie normy i metryki. Każda norma pozwala wyznaczyć metrykę jako normę różnicy dwóch elementów. Jednak nie każda metryka pochodzi od normy. Jest tak w przypadku metryki dyskretnej. Odległość w tej metryce może się równać tylko 1 albo 0. Nie ma więc normy, którą dałoby się w dowolny sposób skalować, ponieważ w ten sposób szybko doszlibyśmy do sprzeczności. Pokazuje to, że metryka dyskretna jest strukturą czysto topologiczną, niezwiązaną z pojęciem długości wektora w sensie liniowym. Oto podstawowe różnice między metryką i normą w kontekście rozwiązywania zadań. Zadanie pytające o długość wektora czy o kąt pomiędzy dwoma wektorami często wymagają policzenia normy. Natomiast te, w których należy podać odległość, najprawdopodobniej tyczą się metryki. Na podstawie zdobytej wiedzy możemy rozwiązać następujące zadanie. Znając współrzędne wektorów, podaj ich normy, odległość euklidesową oraz wyjaśnij, na czym polega różnica między nimi. Licząc normy, podobnie jak poprzednio, sumujemy kwadraty współrzędnych i wyciągamy pierwiastek. By znaleźć odległość, możemy skorzystać z podanego wcześniej wzoru lub nieco uprościć rachunki, już na wstępie obliczając potrzebne różnice na współrzędnych. Wtedy z otrzymanymi różnicami postępujemy tak samo jak przy obliczaniu normy. Podsumowując, normy to długości wektorów, a metryki odległości między punktami.
Zauważyliśmy dodatkowo, że odległość w przestrzeni euklidesowej równa się normie z różnicy wektorów. Są to już wszystkie zagadnienia związane z normą i metryką poruszone w tej prezentacji. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszego zgłębiania tematu.